Cześć, witam Was na kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zainteresować tematyką mobilnych drukarek termicznych. Jak widzicie, marka Zenwire dostarczyła mi do recenzji 4 modele swoich drukarek. Są to drukarki zarówno do etykiet, jak też drukarki do wydruków A4 na papierze zwykłym, na papierze termicznym i też mamy tutaj drukarkę, która jest drukarką do tatuaży, czyli drukarką, która umożliwia nam drukowanie na tym specjalnym papierze. O tym wszystkim powiemy sobie w dzisiejszej recenzji. Na początek, jak zwykle, zapoznajmy się z budową, wykonaniem poszczególnych modeli, a następnie podłączymy sobie te drukarki, pokażę Wam pokrótce, jak one działają i omówimy sobie wady i zalety tej technologii. Jak widzicie, zaczniemy sobie może od tych drukarek do etykiet. Mamy tutaj dwa modele. Jest to model TP110, który kosztuje na dzień dzisiejszy około 100 zł i model TP210, który kosztuje w granicach 160 zł. Czym się różnią te drukarki? Oczywiście oprócz wyglądu, budowy, wykonania. Drukarka TP110 jest to bardzo mała mobilna drukarka, która drukuje na etykietach o tutaj szerokości 15 mm i świetnie nadaje się właśnie do wydruków takich małych etykiet. Etykiet, na których możemy oczywiście drukować tekst, możemy drukować kody kreskowe, możemy drukować kody QR, jakieś tutaj małe zdjęcia i tak dalej. Tak więc jest to takie rozwiązanie mobilne, które możecie wykorzystać właśnie zarówno w firmie do oznaczania Waszych produktów, ale również w domu, na przykład do jakichś segregatorów z dokumentami, może jakichś książek, w kuchni, jakichś przetworów spożywczych, które możemy właśnie opisywać sobie takimi naklejkami. Takie naklejki następnie sobie po prostu odklejamy z takiej taśmy i przyklejamy na jakimś słoiku na przykład i dzięki temu mamy tutaj opisane nasze produkty. Jak widzicie, jakość druku tutaj bardzo dobra jak na drukarkę termiczną. Jeżeli chodzi o jej parametry, to przede wszystkim to, co musicie wiedzieć, to, że ta drukarka ma wbudowaną baterię o pojemności 1200 mAh, czyli tutaj nie musimy jej podłączać cały czas do zasilania. Konstrukcja również bardzo prosta. Tutaj od góry mamy możliwość otwarcia głowicy i wówczas dostajemy się do wnętrza drukarki. Tak wygląda taśma z tymi naklejkami o szerokości właśnie 15 mm. Taką taśmę dostajemy już jedną w zestawie wraz z drukarką. Tutaj od góry jest głowica drukująca. Taśmę wystarczy po prostu tutaj umieścić w drukarce. Tutaj musimy zamknąć konstrukcję i tak naprawdę to jest wszystko. Nie potrzebujemy tutaj tuszu, tonera, a jedynie właśnie tą taśmę termiczną, na której drukarka drukuje. Czyli ta głowica za pomocą temperatury na taśmie termicznej drukuje nam tekst, czy też obrazki, czy też kody QR, kody kreskowe i tak dalej. Jeżeli chodzi o żywotność tej głowicy, to jest to aż 50 km. Natomiast taśma termiczna, czyli te naklejki 15 mm, możecie kupić już w cenie, jak tutaj widzicie, około 26 zł za 3 pak, czyli 3 takie rolki taśmy. Więc jak widzicie, nie jest to duży wydatek, jeżeli chodzi o tego typu drukarkę. Drukarkę oczywiście sobie uruchamiamy tutaj przycisk Power i tak naprawdę ona już jest gotowa do pracy. Za chwileczkę Wam pokażę, jak wygląda aplikacja mobilna do obsługi tej drukarki. Natomiast jeszcze jedna tutaj rzecz, ta drukarka ma tutaj wbudowany nóż. Za pomocą tego przycisku przesuwamy go i odcinamy sobie pasek z naklejkami. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Kontrolka LED informująca nas o poziomie naładowania baterii. Baterię ładujemy za pomocą przewodu USB typu C. Ładowarka 5V 1A tutaj na zupełności wystarczy, żeby naładować baterię w tej drukarce. Wymiary 130 na 80 na 33 mm. Waga tej drukarki to jest około 170 gram, czyli też bardzo lekkie urządzenie. Druga z drukarek do etykiet jest to bardzo podobne rozwiązanie. Oczywiście tutaj pod względem konstrukcji nieco się ta drukarka różni.
ponieważ jest to drukarka na większe etykiety o wymiarach 50 na 30 mm. Te etykiety tutaj zakładamy, otwierając tą górną pokrywę. Wewnątrz drukarki oczywiście mamy tą rolkę z etykietami. Zobaczcie, w tym miejscu znajduje się głowica drukująca. No i wystarczy tylko po umieszczeniu tych etykiet zamknąć głowicę drukującą i urządzenie już jest gotowe do pracy. Dwa przyciski Power oraz przycisk do wysuwania tutaj tego papieru z etykietą. Nie ma tutaj takiego systemu odcinania paska jak w tej mniejszej drukarce. Natomiast mamy specjalne ząbki i ten pasek odrywamy po prostu w ten sposób. Bardzo łatwe odrywanie, tak jak w większości drukarek do etykiet. Jeżeli chodzi o jakość druku, to tutaj nie mam żadnych uwag, nawet przy tym drobnym tekście wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Mamy też możliwość regulacji intensywności tego druku, czyli może być on tutaj jeszcze mocniejszy. To wszystko możemy sobie ustawiać w aplikacji mobilnej. No i też ładowanie baterii w tej drukarce ze złącza USB typu C. Tutaj również wystarczy ładowarka 5V 1A. Obie te drukarki są drukarkami Bluetooth, czyli łączą się bezprzewodowo z naszym telefonem i z aplikacji mobilnej, którą Wam zaraz pokażę, będziemy sobie mogli wydrukować właśnie te etykiety. Jeżeli chodzi o szybkość druku, to jak podaje producent, jest to 50 mm na sekundę, czyli całkiem niezły wynik, jeżeli chodzi o czas drukowania. Teraz przejdźmy do tych większych rozwiązań, czyli drukarki TP810T oraz drukarki TP820. Zaczniemy może od tej mniejszej drukareczki. Mniejszej pod względem gabarytu, ponieważ jeżeli chodzi o szerokość papieru obsługiwanego, to jest ona identyczna od 210 do maksymalnie 218 mm, czyli po prostu kartka A4. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to jak widzicie bardzo małe, zgrabne urządzenie, dzięki czemu możemy ją po prostu wrzucić do plecaka, do torby z laptopem i po prostu zabrać sobie ją wszędzie ze sobą. Jeżeli chodzi o technologię druku, to jest to oczywiście drukarka termiczna, czyli nie potrzebujemy do niej również tonerów, atramentu. Potrzebujemy natomiast papier termiczny, papier, na którym ta drukarka będzie mogła drukować. Taki papier możecie oczywiście kupić w każdym sklepie papierniczym w internecie. Koszt takiego papieru to jest w granicach 40-50 zł za ryzę 100 kartek. Tak więc tutaj myślę, że ta cena jest akceptowalna, biorąc pod uwagę, że nie potrzebujemy tutaj żadnych innych materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcyjnie wewnątrz mamy baterię o pojemności 1200 mAh i mamy tutaj również łączność Bluetooth, czyli nie potrzebujemy żadnych przewodów, żadnych zasilaczy, kabli itd. Po prostu wystarczy nam ta drukarka i kilka kartek papieru termicznego, żeby można było w każdym miejscu wydrukować sobie każdy dokument. Drukarkę uruchamiamy tutaj przyciskiem Power na obudowie, no i następnie łączymy się z aplikacją mobilną i z tej aplikacji możemy już drukować dokumenty. Jedyny tutaj mechaniczny przycisk to jest tutaj z boku. Zwalnia nam się tutaj docisk kartki, żeby po prostu w razie jakiegoś zacięcia można było łatwo tą kartkę, ten papier termiczny wysunąć. Następnie po usunięciu ewentualnego zacięcia zamykamy drukarkę, wsuwamy kartkę termiczną do wydruku i drukujemy sobie dokument. To, o czym należy jeszcze wspomnieć w przypadku tego modelu drukarki, to fakt, że jest to drukarka do tatuaży również, czyli drukuje na specjalnym papierze do tatuaży. Taki papier możecie teraz tutaj zobaczyć, on jest też dostępny w sklepie marki Zenvire. Kosztuje, jak widzicie, tutaj 100 zł za 100 kartek. Jeżeli ktoś zajmuje się właśnie tatuażami, no to jak widzicie macie tutaj kompletne, niedrogie rozwiązanie. Ta drukarka, jak widzicie, kosztuje 500 zł niecałe. No i tutaj dochodzi nam właśnie ten papier termiczny lub też papier do tatuaży. I to jest cały koszt, jaki poniesiemy. Głowica w takiej drukarce jest przewidziana na około 20 km wydruków, tak więc myślę, że tutaj spokojnie na długie lata Wam wystarczy to urządzenie. Teraz przejdźmy do drugiej drukarki. Jak widzicie, jest to również drukarka mobilna, drukarka przenośna, ale o nieco większych gabarytach.
Również jest to drukarka zasilana z baterii, budowana bateria o pojemności 1300 mAh. Mamy również łączność Bluetooth, czyli również nie potrzebujemy żadnych przewodów do podłączenia tej drukarki. Jeżeli chodzi o szerokość papieru, również od 210 do 216 mm jest obsługiwane. Natomiast różnica polega na tym, że jest to drukarka termotransferowa. Drukarka termotransferowa, czyli drukarka, która może drukować na zwykłych kartkach, na zwykłym papierze, ponieważ wykorzystuje tutaj folię termotransferową. Folia wystarczy na około 180 wydruków i możecie taką folię sobie do tej drukarki dokupić. Taką folię, taki pakiet gotowy możecie sobie dokupić do tej drukarki. Jest on dostępny na stronie sklepu Zenvire. Jak widzicie teraz taki dwupak, czyli 2 zestawy kosztują niecałe 100 zł. Natomiast jeżeli byście nie chcieli kupować tych zestawów folii termotransferowej, to również w tej drukarce możecie używać papieru termotransferowego, tak jak w tej mniejszej drukarce, i po prostu sobie na niej drukować takie dokumenty. I tutaj również ta drukarka będzie Wam się świetnie sprawdzała, więc jeżeli macie już zakupiony papier termotransferowy, a nie chcecie właśnie drukować na zwykłych kartkach z wykorzystaniem folii termotransferowej, to ta drukarka Wam to oczywiście umożliwia. Głowica drukarki, jak podaje producent, jest obliczona na jakieś 50 km wydruków, tak więc wydaje mi się, że na długie lata również ta drukarka Wam powinna wystarczyć. Prędkość druku to jest jakieś 10 mm na sekundę. W tej mniejszej drukarce, bo o tym nie wspominałem, jest to 7 mm na sekundę. Tak więc tyle odnośnie tych drukarek. W każdym z zestawu dla każdej drukarki jest też w zestawie przewód USB-C do ładowania baterii i dodatkowo ta drukarka termotransferowa ma też w zestawie takie specjalne etui do przenoszenia, do przechowywania tej drukarki. Tak więc myślę, że taki miły dodatek od producenta. Zaczynamy od tych drukarek do etykiet. Do obsługi tych drukarek mamy aplikację Print Label. Możecie ją sobie pobrać skanując kod QR, który jest w każdej z instrukcji obsługi tych drukarek. Pobieracie aplikację i teraz zobaczcie. W aplikacji macie bardzo prosty interfejs dla tych drukarek. Niezależnie czy jest to ta mniejsza, czy ta większa drukarka, to jest dokładnie ta sama aplikacja. Mamy tutaj szablony, które sobie stworzyliśmy. Możemy drukować obrazy, możemy drukować z plików PDF. Możemy też tworzyć nowe etykiety według na przykład szablonów branżowych. I teraz zobaczcie, bierzemy sobie taki szablon, szerokość etykiety. Załóżmy, że będziemy sobie drukować na tej mniejszej drukarce, czyli o szerokości 15 mm. Wybieramy sobie taki szablon, następnie wpisujemy sobie tutaj tekst dowolny. Możemy też tutaj sobie wrzucić jakiś obrazek, możemy sobie jakieś wykresy drukować. Możemy też drukować właśnie kody kreskowe, kody QR. Następnie taki szablon możemy zapisać i teraz jeżeli tu sobie wyjdziemy do naszego głównego okna, to w zakładce szablony są właśnie takie szablony, które sobie tutaj wygenerowaliśmy dla naszej drukarki. Następnie musimy sobie dodać naszą drukarkę. Drukarki są drukarkami Bluetooth. Wyszukujemy sobie naszą drukarkę, to jest TP110, klikamy połącz. I teraz zobaczcie, drukarka jest połączona. Tutaj jeszcze wchodząc w moje ustawienia możecie zobaczyć sobie poziom naładowania baterii w tej drukarce. Możecie sobie tutaj pobierać czcionki, ale ta opcja jeszcze jest na chwilę obecną nieaktywna. Można też zmienić język, wchodzimy też sobie do ustawień, gdzie możemy sobie przywrócić drukarkę do ustawień fabrycznych, możemy sobie sprawdzić wersję oprogramowania. Natomiast to, co nas interesuje, to jest jednak strona główna, szablony i teraz jeżeli mamy już jakieś szablony przygotowane, na przykład kod QR, to po prostu klikamy sobie edycja, drukuj, teraz drukowanie i zobaczcie, od razu mamy wydrukowany ten kod kreskowy. Jeżeli chcemy drukować kolejne elementy, tutaj mamy jakiś przykładowy kod QR, zobaczcie, czyli znowu klikamy drukowanie. Tutaj oczywiście możemy też wpisać ilość takich wydruków, ponieważ możemy to drukować seryjnie. Gęstość druku, czyli możemy zwiększyć natężenie lub zmniejszyć natężenie druku i prędkość druku również możemy sobie tutaj regulować.
Jeżeli to mają być na przykład dwie etykiety, klikamy dwie, klikamy drukuj i jak widzicie 2 kody QR zostały wydrukowane. Oczywiście tak samo drukarka drukuje jakiś nasz tekst, który sobie przygotowaliśmy. Tutaj mam tekst strony i zobaczcie drukowanie i od razu tekst jest wydrukowany. Tak jak Wam pokazywałem, odcinamy sobie pasek, przesuwając do góry tutaj ten przełącznik i jak widzicie mamy już nasze wydruki gotowe do naklejenia. Taki kod QR następnie naklejamy na przykład nasze urządzenia. Zobaczcie w ten sposób i mamy już urządzenie oznakowane. Również jeżeli chodzi o kody kreskowe, też bardzo często wykorzystywane na różnych urządzeniach, na różnych opakowaniach. Jak widać bardzo łatwo, szybko możemy sobie oznaczyć każde z urządzeń. Identycznie działa drukarka TP210, tylko wydruki są na tej szerszej taśmie. W taśmie, którą tutaj już widzieliście, te wydruki też Wam już pokazywałem, więc nie będę zabierał Waszego czasu. Ponieważ nie dysponuję w tym momencie papierem do tatuaży, więc nie pokażę Wam działania tej mniejszej drukarki. Natomiast pokażę Wam, jak działa ta drukarka termotransferowa z wykorzystaniem zwykłego papieru. Zaczynamy oczywiście od aplikacji mobilnej. Jest to aplikacja Thermal Print. Zobaczcie, również pobieramy ją ze sklepu Google Play lub też skanując kod, który znajduje się w instrukcji obsługi. Aplikacja, jak widzicie, nieco inna niż w przypadku drukarek do etykiet. Możemy tutaj bardzo łatwo drukować dokumenty, drukować zdjęcia, mamy też importowanie plików. Natomiast pierwsze, co musicie oczywiście zrobić, to sparować tą drukarkę z aplikacją, czyli po prostu wyszukujecie tutaj po Bluetooth tą drukarkę dokładnie jak w przypadku drukarek do etykiet. Następnie łączymy tą drukarkę, teraz mamy już ją połączoną. Jak widzicie, możemy sobie podglądnąć w opisie numer seryjny drukarki, jej adres MAC. Możemy też sprawdzić sobie poziom naładowania baterii w tej drukarce. Czyli zawsze przed jakimś wyjazdem, wyjściem z domu, kiedy planujemy używać tej drukarki, możemy sprawdzić, czy rzeczywiście bateria jest w niej naładowana. No i teraz, jeżeli mamy już drukarkę połączoną, to przechodzimy na przykład do jakichś dokumentów, które mamy na naszym telefonie. Tutaj jest jakaś specyfikacja kamerki, niech to będzie na przykład taki dokument. Następnie umieszczamy w drukarce tutaj zwykłą kartkę A4. Ona staje tutaj automatycznie wykryta. No i teraz dajemy drukuj. I rozpoczyna się drukowanie dokumentu. Zobaczcie, jak ta drukarka sobie radzi właśnie z drukowaniem. Prędkość, tak jak Wam wspominałem, 10 mm na sekundę. No i jak widzicie, dokument został wydrukowany. Oczywiście jakość tego wydruku może nie jest tak dobra jak w drukarkach atramentowych czy też laserowych. Natomiast jak widzicie, ten dokument jest w pełni czytelny. Możemy taki dokument przedstawić klientowi, na przykład jakąś umowę do podpisu i tak dalej. Tak więc jak widzicie, ta drukarka jak najbardziej spełnia swoją rolę. Podobna jakość będzie w przypadku druku termicznego z wykorzystaniem papieru termicznego. W aplikacji mamy też kilka ustawień odnośnie druku. Możemy tutaj zwiększyć, zmniejszyć koncentrację tego druku, czyli może być ten druk bardziej nasycony, może być mniej nasycony. Możemy podawać papier, jak widzicie, w formie kartek A4, ale możemy też podawać papier z rolki. No i tu mamy też tryby domyślny, tryb tekstu. Mamy też rozmiar wydruku, który możemy sobie tutaj zmieniać. I też możemy sobie tutaj ustawiać ilość kopii, jakie chcemy wydrukować. Może zrobimy sobie jeszcze jeden tekst, zwiększmy tutaj maksymalnie natężenie koncentracji i ustawmy, że będzie to głównie wydruk tekstu i spróbujemy sobie jeszcze raz wydrukować ten sam dokument. No i jak widzicie, tutaj koncentracja jest większa, czyli dokument jest jeszcze bardziej czytelny, ta jakość wydruku jest jeszcze lepsza. Tyle odnośnie budowy, wykonania, działania tych drukarek termicznych. Myślę, że nieco już poznaliście tą technologię i możliwości, jakie te urządzenia oferują. Jeżeli któreś z urządzeń Wam się spodobało, to pod filmem oczywiście macie linki do sklepu marki Zenvire
gdzie będziecie mogli zakupić te urządzenia z dodatkowym rabatem. Kod rabatowy również znajduje się w opisie filmu. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście jak zwykle piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam już dzisiaj do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!